Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Zaczęły się wakacje, jesteśmy nad wodą, na pewno w taki upał wakacyjny wielu z Was marzy o gorącej, czarnej herbacie. Słuchajcie, bardzo niewiele potrzeba, żeby przygotować ją sobie w plenerze. Dziś zajmiemy się herbatą po rosyjsku z samowara. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w odcinku o samowarach. Co to jest samowar? No, każdy z Was na pewno widział samowar. Mało kto z Was wie, jak się tego używa. No, teoria ogólnie, herbata, tu woda, jakiś tam kranik, no po rosyjsku, każdy kojarzy. No, samowar, czyli samowar. No, po naszemu samowar, oryginalnie samowar, a skąd się to wzięło? No, bo sam waży. No, to z języka rosyjskiego, no u nas nawet się cieszę, że nie ma takiego jakiegoś polskiego odpowiednika, bo musielibyśmy to nazwać samogotowacz na przykład, byłoby głupio. Fajnie, że mamy samowar, chociaż u nas no, nie używa się słowa war jako no, ważyć, no war to wrzątek. No, mniejsza. Samowar, rosyjski wynalazek do robienia herbaty. Cóż mamy w składzie takiego samowara? No, jest czajniczek, który zawsze stoi u góry, ale nie zawsze musi on być. Często samowar służy tylko do grzania wody. U góry jest komin, jest pokrywa no, zbiornika na wodę, zbiornik na wodę i rura, która jest tutaj elementem grzewczym. Tutaj w środku rozpala się ogień. Są samowary elektryczne, gdzie jest po prostu zwykła grzałka. Spójrzcie, tutaj elektryczna grzałka i kabelek. Do tego kranik i bardzo chwiejne nóżki. O katastrofę, bardzo łatwo, słuchajcie. 3 litry wrzątku, prąd i małe nóżki pod wszystkim. Trzeba uważać. Taki samowar teoretycznie niby został wynaleziony już w średniowieczu, ale no ja bym się kłócił, może to jakieś teorie, które nie do końca się odnoszą do herbaty, bo generalnie w średniowieczu herbaty nie znano. Trudno mi sobie wyobrazić, że jakiś Rosjanin sobie pichcił w tym powiedzmy ziółka, melisę na stres. Raczej nie. Tu historycy chcieliby, żeby początek samowara sięgał właśnie średniowiecznych czasów, gdzie wykorzystywano go do gotowania i właściwie nie miał on jeszcze takiej postaci. Początkowo zapewne przypominacie sobie te chińskie piecyki do grzania wody. Zwykły piecyk, który właściwie przypomina taki podgrzewacz na świeczkę właściwie, pod czajnik. Na tym właśnie naczynie, no najczęściej czajnik do grzania wody, ale może być też garnek na zupę. No tam robiło się ogień, tu się gotowało, no i taki był niby pierwszy samowar. Dopiero później wpadli na pomysł, żeby to było bardziej przenośne i lepsze i wygodniejsze, żeby po prostu palenisko zastąpić pionową rurą, która biegnie przez wnętrze tego garnka, przez co powstała rura, w środku paliło się, a dookoła można było robić zupę, grzać wodę i tak dalej, i tak dalej. No i taka ostateczna forma samowara, no to już jest dość współczesny temat. Niektórzy tutaj mówią, że to w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli eksploatować miedź w górach Ural, nagle się okazało, że miedzi jest mnóstwo, można robić mnóstwo fajnych miedzianych rzeczy, również mosiężnych. No i nagle samowar mógł już zagościć na każdym rosyjskim stole. No i właśnie zaczęła się moda. Najpierw dla wyższych sfer, potem dla niższych sfer. I Polacy również to przejęli. No, były czasy, gdzie w Polsce też samowary były powszechne, każdy miał, przez co możecie znaleźć u dziadków na strychu i tak dalej, pewnie jeszcze jakieś takie samowary, bardzo często zupełnie jeszcze sprawne, może tam wymagające drobnego remontu. To jest właśnie wspomnienie czasów, kiedy no, nasz sojuszniczy naród różne rzeczy, nowinki nam sprzedawał, a my to wszystko do siebie przygarnialiśmy i mieliśmy właśnie po szlachecku wielkie złote samowary, było czym potraktować gości, jak przyszli, można było zrobić fajną herbatę. No nie można powiedzieć, że jest to nasza polska tradycja na herbatę, bo to zdechło zupełnie, nikt już tego nie robi. Za to w Rosji jak najbardziej. Tradycyjna herbata, której jak pamiętacie rolą bardzo często było jednoczenie no, bliskich, rodziny, cementowanie więzi międzyludzkich i właśnie
taka impreza z samowarem świetnie do tego służyła, ponieważ no, raz trzeba zagotować, naparzyć, nalewać, wcinać, bo do tego dużo jedzenia było. No jest po prostu impreza. Wśród uboższych niestety taki samowar często zastępował w ogóle kolację. Jadano właśnie herbatę z samowara, no może tam się udało coś zagryźć, ale no był to ten wieczorny posiłek. Bogaci natomiast robili wielką imprezę. Tutaj się pojawia właśnie kwestia czajniczka u góry. Często samowar był tylko właśnie do tego, żeby zagrzać wodę, a czajniczek nie był taki metalowy, który jest tam do kompletu, tylko zwykły ceramiczny, stały obok z esencją różnych herbat do wyboru. Ze 2-3 herbaty, każdy sobie nalewał co tam chciał i właśnie używał wrzątku z samowara. To było tylko do gotowania. Taki elektryczny czajnik, można by powiedzieć. Ważną rolę w życiu Rosjan odegrał samowar w czasie niepokojów. Tutaj czytałem takie opinie historyków. No wiadomo, w Rosji różnie się działo, wojny, rozruchy. Krótko mówiąc, Rosjanie często musieli wędrować. Wędrówki ludów, migrowali po tej całej swojej Rosji i dowiedziono, historycy chcieliby uważać, że właśnie te rodziny, które miały ze sobą samowar, miały większe szanse na przeżycie. Dlaczego? Są dwie kwestie. Po pierwsze, co nawet czytałem w innej książce ostatnio, kiedy ludzie wędrują w bardzo trudnych warunkach, muszą mieć ze sobą bliskich. Okazuje się, że kiedy jacyś pionierzy, na przykład w Ameryce Północnej, wędrowali przez jakieś niedostępne góry, żeby osiedlić się gdzieś, umierali w ogóle z trudów podróży młodzi mężczyźni, idący samotnie, 30-letni w pełni sił, umierali. Nie udawało im się przebyć tej drogi, natomiast 80-letnie babcie docierały na miejsce tylko dlatego, że miały rodzinę. I tu nawet nie chodzi o to, że wszyscy sobie nawzajem pomagali, bo również obcemu człowiekowi można pomóc. Chodzi o gdzieś wewnętrzne takie poczucie, że jest się w gronie bliskich osób. Taka była też rola samowara. Kiedy właśnie Rosjanie wędrowali, było ciężko, ceremonia, można by powiedzieć, wypicia wspólnej herbaty dawała im silne poczucie więzi, takiej tożsamości, co jakby wewnętrznie nastrajało ich pozytywnie i mogli się zmagać z trudami wędrówki. A bardziej prozaiczna przyczyna tego, że samowar ratował życie Rosjan, grzali wodę nie tylko do herbaty, grzali wodę do mycia, grzali do jedzenia. Krótko mówiąc, zawsze mogli sobie zagotować wodę. Mogli sobie umyć się w przygotowanej wodzie ciepłej, mogli wypić przygotowaną wodę, a nie jakąś z jeziora. No a ci, którzy samowara nie mieli, no byli skazani na jakieś takie półśrodki, no i często właśnie dolegały im różne dziwne rzeczy wynikające z braku czystej wody, czystej, ciepłej wody. Poza tym przyjemniej umyć się w ciepłej wodzie. Mało kto wpadłby na pomysł pewnie z Was, żeby sobie w tym zagrzać wody do mycia, no ale wyobraźcie sobie, że nie macie wyboru. Fajniej mieć jednak samowar. Są różne modele, tak jak mówiłem. Zaraz sobie tutaj spróbujemy zrobić małą samowarową imprezę, tylko musimy... No wygodniej jest to zrobić tym z grzałką, ale energia słoneczna. Słuchajcie, zrobimy ogień. Samowar elektryczny, fajny, ale stary, poczciwy samowar, w którym się pali. To jest jednak tradycja, no i rzecz niezastąpiona w plenerze. Zabierajcie, słuchajcie, sobie to nad jezioro. Świetna impreza. Zaskoczycie znajomych na burbeton. A ja pokażę Wam, jak to zrobić. Czym napalić i w ogóle jak się obsłużyć takim samowarem. Czego się tu używa? Dzisiaj węgiel drzewny albo drewno, ale paliło się tam wszystkim. Co było pod ręką? Bardzo modne były szyszki. Szyszki się świetnie szybko palą. Wystarczy nasypać szyszek do tej rury, rozpalić i woda grzeje się raz, dwa. Zacznijmy zatem sobie przygotowywać najpierw sam samowar, a potem herbatę. My do naszego samowara użyjemy węgla drzewnego, no, można patyków, szyszek, jak mówiłem, czegokolwiek. Na spód rozpalona podpałka, koniecznie do wnętrza rury, nie tu, tutaj będzie woda. No i wrzucamy węgiel. Ile chcemy, tyle ile planujemy, żeby nam się tutaj cała impreza potrwała. No jak damy więcej, a skończymy, no to trzeba będzie wysypać. Jak damy za mało, zawsze można dołożyć w czasie gotowania, nie ma problemu. Znów wsypiemy. O, właśnie, nie tutaj. Jeśli mamy problem z rozpaleniem tego, pokażę Wam świetny sposób, tak zwany chłopski albo kozacki. No, nie wiadomo kto to wymyślił. Używa się buta, to jest bardzo śmieszne, tylko nie każdy pierwszy lepszy but się nadaje. Kozacy używali swoich wysokich oficerek do jazdy konnej, a chłopi
zwykłego kalosza, gumowego buciora. I my użyjemy też kalosza. Mamy taki piękny. Kaloszyk. Jak się rozpala samowar kaloszem? Słuchajcie, sposób chłopski. Nie ma tu jeszcze wody. Sam komin trzeba przykryć butem i poruszać. Czemu to ma służyć? Słuchajcie, tutaj cholewka powoduje zasysanie powietrza, dlatego nie może być sznurówek. Zasysamy powietrze, od spodu jest wlot i zwiększamy przepływ powietrza, tak jakbyśmy to rozdmuchiwali. Tylko że właśnie trudno to rozdmuchać, bo z góry nie ma sensu, od spodu trudno, a takim buciorem zasysamy i wtłaczamy, przez co rozdmuchujemy węgiel. Bardzo fajna, prosta metoda, a w dodatku klimatycznie wygląda, tylko musi to pasować. Sposób chłopski albo kozacki. Uważajcie, żeby Wam wkładka nie wleciała do środka. Już się pięknie pali. Możemy teraz nalać wody do środka. No i musimy czekać, aż się zagotuje. Co jest istotne, kranik musi być zakręcony, bo się od razu wyleje. Konstrukcję składamy i czekamy, aż się zagotuje. Nalejemy więcej, ponieważ będziemy musieli od razu stąd zalać wodę, herbatę w czajniczku. I komin pięknie się kopci. Czekamy. Dumka bohuna, nie? Oj, ci taki. Trudno stwierdzić, kiedy woda się gotuje. Właściwie łatwo, bo najprościej tutaj przez ten zaworek idzie para, to raczej nie gwizdże, chociaż może oryginalnie miało gwizdać, nie wiem. W każdym razie słychać, że już tam się bulgocze. Poza tym co chwilę można upuszczać nieco wody i sprawdzać, jak ona wygląda. Tutaj już para idzie. Palca się nie włoży. Myślę, że jesteśmy powolutku gotowi do dalszej części przygotowywania właśnie naszego tutaj czaju, bo w Rosji mówi się czaj. Jaki czaj? To jest właśnie ważne pytanie. Tutaj różne są głosy, różne teorie. Można użyć praktycznie każdej herbaty, przy czym najbardziej tradycyjnie i oryginalnie będzie to herbata cejlońska teraz. Dlaczego? Zaczęła się cała historia od tego, że tutaj Chińczycy sprzedawali Rosjanom swoją herbatę. W ogóle Rosjanie pierwsi mieli herbatę w Europie, właśnie jakoby niby dar dla cara Mikołaja I, jak się nie mylę, który przytransportowany został karawaną do Rosji, wielka skrzynia pysznej herbaty. Europejczycy jeszcze nie znali wtedy herbaty. No i dochodzi do sytuacji, w której herbata zalewa Europę. Tutaj Anglicy, Holendrzy i wszyscy, którzy w ogóle obracają dobrami z Azji, transportują swoją herbatę drogą morską. A pamiętać trzeba, że w tych czasach nie można było jeszcze sobie tam pięknie przepłynąć i od razu na Morze Śródziemne, tylko trzeba było dookoła całej Afryki. O tym już wspominałem wcześniej. Kapsztad powstał jako właśnie punkt przeładunkowy na samym czubku Afryki. Drogą morską dookoła Afryki dopiero do Europy docierała herbata. Natomiast Rosjanie karawaną. Tutaj było kilka różnych szlaków. Część herbaty szła dołem, że tak powiem, przez te cieplejsze klimaty i do Rosji od spodu. Część szła przez Mongolię górą, aż na Moskwę, przez Irkuck, jak się nie mylę. No i herbata była z dwóch źródeł. Rosjanie twierdzili, obrzydliwa jest ta herbata, która przypływa statkiem. Słona woda, sztormy, skrzynki, miesiące na jakimś gibającym się statku, herbata fuj. Z kolei Anglicy mówią, ta ruska herbata śmierdzi wielbłądem i w ogóle paskudna. No i wielka wojna, czyja lepsza? No oczywiście Rosjanie, żeby być konsekwentni, cały czas chińska karawanowa. Tutaj nawet niektóre herbaty do samowarów nawet miały jakieś takie nazwy związane z karawaną, czy nawet po prostu karawana. Twierdzili, że nawet wyczuwa się w tej herbacie aromat ognisk, który był palony właśnie te ognie przez karawaniarzy, że nawet taka lekka dymna nutka jest. Nie wiadomo, czy to był taki chwyt marketingowy, żeby podkreślić, o ile to lepsza jest od tej angielskiej. Fakt jest taki, chińska herbata drogą lądową sprowadzana była pierwsza, zagościła w samowarach.
Tutaj już widzę, się ostro gotuje. Spróbujemy to otworzyć. Aha, para idzie. Do przygotowania esencji używamy sporej ilości herbaty. No, tak jak mówiłem, cejlońska. Nie mamy dzisiaj naszej magicznej nabierki, więc nasypiemy. Sypiemy sporo. Ile kto lubi, jaki mamy duży czajniczek. Chodzi o to, że esencja ma być naprawdę mocna. Nie żałujemy tej herbaty. O, myślę, że wystarczy. Ideą właśnie jest to, że później się herbatę czy te esencje rozrzedza wrzątkiem. No i tu musimy nalać teraz właśnie wrzątku z naszego samowara. To troszkę potrwa, bo strumień nie jest jakiś bardzo ogromny. Zalewamy tym wrzątkiem herbatę. I taki czajnik esencji trafia na górę, gdzie jest intensywnie podgrzewany. Tutaj jest naprawdę wysoka temperatura, w odróżnieniu od czajnika z samowara elektrycznego, który jest tylko podgrzewany parą wodną. To stoi na kominie, gdzie się pali kupa węgla, także naprawdę temperatura jest sroga. Można by coś tu usmażyć, pogrillować przy okazji, do czego zachęcam. Naprawdę można tutaj spokojnie na patyku coś sobie upiec. No tutaj ta herbata nie powinna nam się zagotować, ale nic się nie stanie, bo chodzi o to, że to musi być bardzo mocna esencja, więc wysoka temperatura, dużo herbaty i się grzeje. Tutaj natomiast przez tę wesołą dziurkę zaraz sobie uzupełnimy ubytek wody, ponieważ oczywiście temperatura spadnie, ale to chwilę znowu musi postać i chwilę musi się znowu dogrzać. Tak się właśnie robi taką imprezę. Co się uleje, to się dolewa. Spróbujemy. Rozlewam straszliwie, ale nie chce mi się tego demontować, żeby nalać łatwiej. Można tędy, ale dziurka nie jest duża. Spróbujemy. Myślę, że będzie ok. To się znowu zagotuje, herbata się parzy, a my wracamy do historii o herbacie, właśnie do samowara. Stanęliśmy na tym, że herbata drogą lądową i drogą morską konkurują, która to jest lepsza. Rosjanie używają swojej, karawanowej, ale zmieniają się różne polityczne ustroje, zmienia się dostępność herbaty. Bo zwróćcie uwagę na to, że trudno powiedzieć, jaka herbata jest najlepsza do samowara, ponieważ samowar gości na stołach rosyjskich od 300 lat. Przez ten czas bardzo dużo się zmieniło. Przechodzimy do sytuacji, kiedy Rosjanie zaczynają bardzo doceniać swoją narodową tożsamość, uważają, że wszystko mają najlepsze, największe i w ogóle. No polityka. Nie będziemy się w to wdawać. Fakt jest taki, że wpadli na pomysł, że herbata chińska jest za mało rosyjska, jak na rosyjską herbatę radziecką. Wtedy rozpoczęły się pierwsze eksperymenty właśnie z rosyjską herbatą. Próbowano sadzić ją na Ukrainie, ale plantacje się nie udały. No i udały się dopiero w Gruzji. Herbatę gruzińską możecie znać. W Polsce była też swego czasu dość popularna. Dziś ciągle jest do kupienia, ale jej popularność znacznie spadła. Troszeczkę przypomina turecką, ale tutaj da się zauważyć różnicę. No, jeśli macie ochotę, testujcie, kosztujcie, polecam serdecznie, bo to naprawdę fajna herbata, nietypowa, warto skosztować wszystkich herbat świata. Same eksperymenty w Gruzji rozpoczęły się na przełomie XIX i XX wieku. Nawet zaproszono Anglików, którzy mieli już pewne doświadczenie w uprawie herbat w swoich koloniach. Oni stwierdzili, tu w Gruzji nie uda się nigdy herbata, nie ma szans. No i Rosjan to jakby nie zniechęciło, stąd 50 lat później praktycznie zniknęła już herbata chińska z rynku w Chinach, w Rosji chińska i tylko i wyłącznie gruzińska gościła na stołach. Raz, że była tańsza, była swojska, a dwa, bardzo duża była taka jakby siła przebicia jej, ponieważ wspierało ją politycznie całe państwo. Tutaj pijcie swoją rodzimą, radziecką, gruzińską herbatę. No i siłą rzeczy wszyscy pili. Także właściwie do samowara mogłaby być i gruzińska. A problem w tym, że Rosjanie bardzo chcieli mieć dużo tej herbaty, produkowali ogromne ilości, wprowadzali maszyny, nawozy sztuczne, przez co w latach 70. praktycznie wszystko zdechło. Wyjałowiła się praktycznie cała plantacja, nic nie rosło. Do herbaty zaczęto dodawać siana, zaczęli mieszać razem z herbatą trociny, po to, żeby było jej więcej. No oczywiście ludzie od razu to wyczuli,
zainteresowanie spadło, w ogóle nikt jej nie kupował, plantacje upadły praktycznie zupełnie. No i zaczęto sprowadzać herbatę ceylońską, która do dzisiaj jest już właśnie popularna w Rosji i takiej też właśnie używamy. Później oczywiście plantacje w Gruzji zostały trochę podratowane, ale już na mniejszą skalę, bardziej zdroworozsądkowo. No i dziś można się ją cieszyć, ale produkcja jest zdecydowanie mniejsza niż w ubiegłym stuleciu, w czasach świetności tych plantacji. Ceylon, najbardziej tradycyjna moim zdaniem, więc do samowara, najczęściej używana i najpowszechniejsza. Przechodzimy do najfajniejszej części, czyli do picia herbaty. Jak widzicie, szklaneczka w koszyczku, często były pięknie zdobione i w ogóle, no ale to się najbardziej z samowarem kojarzy. Ja mam taką tutaj zwykłą, o jakaś filiżaneczka. Jeśli macie dostęp do takich oryginalnych, wypasionych, pamiętających poprzedni ustrój polityczny, używajcie. Na pewno się będzie bardziej klimatycznie. Na początek nalewamy esencji herbacianej. Ile kto lubi. Jest to bardzo mocne, bardzo gorzkie, więc nie przesadzamy, ale są tacy, którzy lubią tylko to. Sama esencja. Oho, świetnie pachnie, naprawdę intensywny aromat, bardzo mocna esencja. To nie jest taka herbatka odzaparzona, tylko naprawdę esencja Ceylonu. Do tego dolewamy teraz z kranika wrzątku. Pamiętajcie, tyle ile kto lubi. No ja to oczywiście napełnię. Chodzi o to, żeby mniej esencji dać, jeśli komuś za mocne. I na koniec cukier. Sporo cukru, bo to gorzkie, a musi być smaczne, więc cukier jest smaczny, więc słodzimy. No, można pić na gorzko, ale ja to nie żałuję. Sprawdźcie, ile lubicie. Ja wiem, że takie 4 małe łyżeczki to jest dla mnie optymalna ilość do takiej czajury. Genialne. Genialne, naprawdę. Mimo upału już wiem, że wypiję to całe. Naprawdę świetne. Świetna herbata. Gdybyście ją zaparzyli w ogóle normalnie, tradycyjnie, bez całej tej ceremonii, miałaby inny smak. Zwróćcie na to uwagę. Tutaj esencja rozcieńczona wrzątkiem sprawia, że sam smak jest bardzo wyraźny. Gorycz jest zniwelowana nieco cukrem i ona się robi nieco słabsza niż ta esencja właśnie przez to, że jest rozcieńczona, ale aromat pozostaje bardzo intensywny. Naprawdę intensywna, ceylońska, pyszna herbata. To, co w czarnej herbacie Rosjanie najbardziej sobie cenili i to, co do mnie przemawia w pełni. Naprawdę wyborne. To nie koniec. Słuchajcie, do tego musi być konfitura. W ogóle musi być cytryna. Nie wiem czemu. Ja nie wziąłem, bo właściwie nie braliśmy dodatków poza cukrem, ale cytryna podobno na rosyjskim stole do samowara obowiązkowo. Cytrynka musi być. Czy ktoś weźmie, czy nie, nieważne, jest cytryna. Za to konfitury. Konfitury to jest coś, co Rosjanie kochają i tutaj ciekawe, bo wielu mogłoby pomyśleć, że dodaje się konfitury do herbaty. Otóż nie. Każdy z biesiadujących ma swój spodek, a konfitury są wyłożone w jakichś tam miseczkach. Są różne, ale zawsze musi być malinowa, jako ulubiona do samowara konfitura. Nabieramy konfitury na spodek i nie mieszamy z herbatą. Nabieramy łyżeczką nieco konfitur, wkładamy do ust i popijamy herbatą. Dopiero w ustach się to miesza. Nietaktownie jest nawalić konfitury do szklanki. Należy w ustach się tym cieszyć. Ostatecznie można pomieszać to z herbatą wtedy, kiedy zostaje nam na spodku resztka. Wlewamy nieco herbaty na spodek, łyżeczką tam ładnie to rozrabiamy, wypłukujemy tak jakby spodek herbatą i z tego spodka wypijamy resztę. I jedzenie. Do tego zawsze jedzenie. Impreza samowarowa bez jedzenia to nie impreza samowarowa. Z takich bardziej tradycyjnych frykasów, jakie Rosjanie do tego podają, to są charakterystyczne małe pierożki, które mają nadzienie albo na słono z grochu, albo słodkie z jakimiś owocami, często z brzoskwinią na przykład, no, czy choćby już nawet jakąś marmoladą. I do tego bliny. Blina może każdy nie widział, ale za to każdy widział naleśnika. A blin to właściwie taki rosyjski naleśnik, tylko że ciasto jest na zakwasie. Nie takie zwykłe jak się robi, od mleko, mąka, tylko na zakwasie. Taki blin jest bardziej pulchniutki i ma taki posmak razowego chleba nieco. Taki blin również może być przygotowany na słodko, ale powszechnie robi się też z kawiorem u zamożnych. Więc są bliny, są pierożki, coś słodkiego, ciasteczka, dalej to co już kto lubi, ale musi być cytryna, konfitura, koniecznie wśród nich malinowa, bliny i małe pierożki.
rasowa impreza samowarowa w Rosji. Do tego zachęcam, do tego zapraszam. Szukajcie u dziadków na strychu. Jak znajdziecie samowar, zabierajcie nad jezioro, zrobicie świetne wrażenie na znajomych. Jest to proste, a naprawdę furora. Pamiętajcie, że Rosjanie dolewali do tego alkoholu. Często w czasie, gdy woda się grzała, już dolewali alkoholu, ale do samej herbaty również. Można i tak, nie zachęcam do picia, ale żeby było naprawdę po rosyjsku, powinno się tam coś z procentami znaleźć. To tyle co na ten temat. Bawcie się samowarami, szukajcie, kupujcie, eksperymentujcie, paszcie herbatę, jedzcie konfitury, róbcie bliny i piszcie do nas. Piszcie do nas, jak wam wyszło, piszcie do nas, jak wam smakuje, a może znaleźliście coś jeszcze ciekawszego. Jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje i sugestie. Zaglądajcie jak zawsze na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach. Do swidania!